Siemaneczko na naszym kanale. Przed Wami, jak widzicie, Monio. Monio oczywiście główny aktor i oczywiście ja. Słuchajcie, jak widzicie na podłodze, ponieważ to jest psiowy kanał, więc na podłodze też trzeba nagrywać. Słuchajcie, przed Wami dwie karmy. Karmy dwie, które dla Was dzisiaj będę testował. Zobaczymy, czy marketówka, tak zwana Orlando, duża z Lidla, za bodajże jakieś chyba 2 euro albo euro 90, a jak znajdę dobrą cenę, to Wam tutaj wkleję. I tutaj karma taka, powiedzmy, półprofesjonalna, profesjonalna, za niecałe 2,50. Która jest lepsza? Zobaczymy. Którą ja polecam? Dodam opinię. A zobaczymy, co jest w środku, co się znajduje i którą warto. Zapraszam Was na film. Słuchajcie, na początek zobaczymy sobie skład. Jaki skład znajduje się w takiej puszce, jaki skład znajduje się w takiej puszce. Więc ja już od razu wiem na samym początku, że ta jest lepsza. Z tego względu, że tą karmę używam prawie już 6 lat. Używam tej karmy 6 lat. Tej karmy nigdy swojemu psu nie dałem i nigdy swojemu psu nie dam. Wiem, ludzie robią inaczej również, ale ja też nie byłem tego świadomy, co zawiera taka karma, a taka karma. Także słuchajcie, na wstępie w tej karmie jest 70% mięsa. W tej karmie jest 70% mięsa. Wiadomo, jest to mięso, no myślę, że nie jest pierwszej kategorii, bo wiadomo, pierwszej kategorii to my jemy, ale dla psiaków jak najbardziej tak. 71% mięsa. Sprawdźmy, ile zawiera procent mięsa ta karma. Karma Orlando, taka lidlowska. Słuchajcie, jest napisane, że ma witaminy, cynk, witaminy D3 i tutaj co jest napisane 4%, 4, 8, 12%. Słuchajcie, karma zawiera 12%. Reszta nie wiem, co to jest, najprawdopodobniej wiecie, jakieś specjalne nawet nie wiem, jak to powiedzieć, wypełniacze, coś co zajmuje po prostu resztę to mięsa, no bo słuchajcie, jak to zajmuje 12% w takiej puszce jest tylko samego mięsa, no to reszta wiadomo, co to może być, zboża jakieś, nie wiadomo co. Ja już od razu aż mi się, wiecie, no robi mi się aż smutno, jak wiem, że no po prostu psiaki takie coś jedzą, ale wiem, że jedzą. Nie będę ingerował w to, kto co komu daje, ja swojemu psu daję tą karmę. Zobaczmy, co się znajduje w takiej, a co się znajduje w takiej. Mam nadzieję, że wszystko dobrze widać. Słuchajcie, weźmiemy sobie dwa talerzyki. Weźmiemy sobie dwa białe talerzyki, tylko z tego względu, to są te talerzyki, na których my jemy. Tak, karmę psią na naszych talerzach, dokładnie. Ale chcę odzwierciedlić, jak naprawdę to wygląda i wiecie, no, że jak wygląda taka karma, a jak wygląda taka karma, więc poświęcę na to swoje talerzyki. Zobaczmy, otwórzmy karmę. Od razu mówię, że dam tylko trochę swojemu psu, zobaczyć, czy to zje. Słuchajcie, otwieramy. Zobaczmy, co tu jest. Zobaczmy, jak to w ogóle pachnie. No słuchajcie, jakiś sosik tam jest. Jakiś sosik jest. Wydaje się, że są to duże kawałki mięsa. Bo to ma tak oczywiście wyglądać. Słuchajcie, wygląda to tak, jakby to były duże kawałeczki mięcha. Ale no oczywiście mięsa w tym jest tylko 12%. No nie wiem, nie wygląda to jak dla mnie, wiecie, jakoś apetycznie. Robi to tylko robotę, że po prostu są takie wielkie kawałeczki, nie? Że są takie wielkie kawałeczki, no i oczywiście pierwsze co, to głowa myśli, wow, ile mięsa. Ale tak naprawdę mięsa tam nie ma. Sos jakiś jest, jakaś taka żelatynka. No wygląda to, tak powiem, na pierwszy rzut oka. Nałóżmy sobie to. Zobaczmy, jak to wygląda na talerzu. Zróbmy troszeczkę i zrobimy później test, czy w ogóle pies to zje. Słuchajcie. Pierwszy rzut oka. Niby ładnie, niby fajnie. Pachnie też tak zachęcająco.
No mówię, na pierwszy rzut oka wygląda to naprawdę ekstra. Wygląda to jak taki gulasz, jak robimy w domu, nie? Także tak to wygląda na pierwszy rzut oka. Zobaczmy, weźmy drugą łyżeczkę. Weźmiemy drugą łyżeczkę z tego względu, żeby nie mylić. Zaznaczam, ta karma ma 12% mięsa. Tak jest napisane. 12% mięsa, 4 ze świni, 4 z kur, a reszta to jest 4 z rinda, czyli wołowina. Teraz weźmy karmę, która zawiera 70% mięsa i to jest karma z serduszkami od kaczki. Z serduszkami od kaczki, tak? Enteherzen, tak. Od kaczki. Zobaczmy, jak to wygląda, jak to w ogóle pachnie. Widać już całkiem inaczej. Zobaczcie. Wygląda tak troszkę na zmielone. Troszkę na zmielone w porównaniu tutaj do tej. W porównaniu tutaj do tej. Ta ewidentnie daje wielkie kawały mięcha. Wow, ale fajnie. Wielkie kawały mięcha. Super. Tutaj widać no jakaś paćka, nie? Ale przesuńmy sobie to dalej. Zobaczmy tutaj, jak to wygląda. Mówię, pachnie. Naprawdę ładnie pachnie. O. Tu już mamy jakieś kawałki. Widać od razu, w tej karmie widać od razu, o, tu będzie ładnie widać, słuchajcie, zobaczcie. Serduszko. Serduszko od kaczuszki. Bardzo ładnie. Jedno. O, tutaj już widać drugie serduszko. Oczywiście zaznaczę, że nie współpracuję z firmą Premier. Nie współpracuję, a może powinienem. Zobaczmy, tyle na razie nałóżmy. Żebyście mieli podgląd. Przybliżmy tą karmę. Przybliżmy tą karmę. Jak to wygląda tutaj. Jak to wygląda tutaj. Słuchajcie, w tej karmie, już tutaj widzę, w tej karmie widać przynajmniej, słuchajcie, mięso. Wiadomo, że to jest druga kategoria, jest to gorsza jakaś kategoria, są to, wiecie, jakieś odpadki, no ale na pewno to musi być zjadliwe, żeby pies, wiecie, żeby pies po tym no po prostu nie chorował i tak dalej. Widać bardzo dużo mięsa przeróżnego. Nie doczytałem tak naprawdę, co jeszcze jest w środku, ale na pewno jest jeszcze inne mięso. Zaraz sobie zerknę. 71% mięsa, w tym jest 15% całych serduszek z kaczki. Także już jest samych serduszek więcej niż w tej puszce, bo to jest tylko 12% mięsa i do tego jeszcze zmieszanego. Ale tutaj jest 15% samych tych. 15% jest muscle flesh, czyli mięśni. 15% jest mięśni. No i wiadomo, i resztę jest napisane, że to są, jak to się mówi, mechanicznie oddzielane kawałki mięsa. Także, no, samo to, że jest 15% już samych serduszek i naprawdę te serduszka widać. Naprawdę te serduszka widać. I dla mnie wygląda 100 razy fajniej ta karma z Premier, ta tutaj. Wygląda 100 razy fajniej. No i już zachęca samym tym, jak otwieracie i widzicie, że naprawdę jest tam mięso. Także wiecie, co tak naprawdę wasz pies zje. Ja postaram się zrobić taką próbę, słuchajcie, jeszcze. Dam teraz tu na siebie. Ja postaram się zrobić jeszcze taką próbę. Może mi się uda nagrać. Nałożę na talerzyk tą karmę i nałożę na drugi talerzyk taki, gdzie pies będzie mógł sobie jeść i nałożę na talerzyk drugą karmę, żebyśmy mogli zobaczyć, którą karmę pies zje. Zaraz zobaczymy, czy w ogóle powącha, czy w ogóle ruszy. Może być tak, że tą tanią też będzie chciał jeść, ale ja tej taniej na pewno swojemu psu nie będę dawał. No z tego względu, że nie. Na tyle kocham swojego psa, na tyle darzę go swoim uczuciem i na tyle dbam o niego, że po prostu tej karmy nie dam. Oczywiście nie gardzę ludźmi, ani oczywiście
Wiem, że ludzie dają taką karmę, bo po prostu też dużo osób jest nieświadomych. Ja też byłem nieświadomy, często mówiłem do żony, dawaj, kupujemy taką karmę z marketu, a właśnie nasz hodowca mówił, panie, taką karmę z marketu to pan sobie możesz sam zjeść. O, coś takiego nam powiedział. No może nie tak dosłownie, ale o to chodziło. Także ja, odkąd mam Monia, 6 lat, kupuję mu karmę minimum 70% mięsa i właśnie to jest ta karma, którą ja wybieram. A teraz zróbmy test. Słuchajcie, nałóżmy tylko taki jeden kawałek. Nałóżmy tylko taki jeden kawałek tej karmy. I nałóżmy drugi kawałek. Nałóżmy drugi kawałek tej karmy. No może nałóżmy 2, z tego względu, że tam wyszło trochę więcej. Nałóżmy 2. Bierzemy to i idziemy do psiaka. Monio, bardzo mi przykro, ale dla dobra tego świata przygotowałem dla ciebie 2 karmy i musisz te karmy przetestować. Ta jest tańsza, ta jest lepsza. Powiedz, którą karmę ty jako border byś zjadł. No, okej. Jak widzieliście, to nie była żadna ściema. Monio zjadł obie karmy. Ale kończąc ten odcinek, chciałem wam pokazać, jak to naprawdę wygląda. Nie to, że mówicie, dam tą lepszą. Spodziewałem się, że najprawdopodobniej tak będzie. No jak widzicie, zjadł, żyje. Nie wiadomo, czy nie będzie miał straczki, za przeproszeniem, ale ja, jako jego właściciel, tej karmy po prostu z Orlando nie dawałbym mu, mimo że zjadł. Dawałbym mu tylko tą karmę, którą mam po prostu już sprawdzoną, którą mu daję już długi czas, z tego względu, że zawiera po prostu dużo mięsa. Tamtej ja nie będę dawał. Jeśli wam się podobają takie testy, odcinki, unboxingi, dajcie znać w komentarzu, zostawcie łapkę, subskrypcję, napiszcie jakiś komentarz, jaką karmą wy żywicie swoje może pupile. Zobaczymy. I co? Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, na razie, cześć!